Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. To jest ta druga część, ta bardzo zapowiadana druga część, traktująca o tym, jak działają obiektywy w trybie Focus by Wire. Swoją drogą jest to już malutkie kłamstwo, bo tak naprawdę powinno się to nazywać Focus by Wires. Dowiemy się dlaczego. Przewody, które decydują o tym, czy linie komunikacyjne, które decydują o tym, że ten pierścień powoduje przeostrzanie, są dwie. I również jest ku temu bardzo praktyczny powód. Takich sekretów zobaczycie więcej, ale na wstępie chciałbym powiedzieć, że tutaj nie obnażam jakichś bardzo specyficznych sekretów związanych z samym Fujifilm. Ten odcinek możecie traktować bardzo generycznie. On opowiada o mechanizmach, które znajdziecie niemal w każdym obiektywie dostępnym dzisiaj na rynku. Ja pokażę Wam, jak te obiektywy są częściowo zbudowane na przykładzie takiego Fujinon 15-45. No niestety, w trakcie kręcenia tego filmu ja zepsułem dwa takie obiektywy, został mi ostatni. Generalnie mogę Wam powiedzieć jedno. Tutaj jest taki maleńki bałaganik, natomiast mniej więcej tak wyglądały ostatnie 3 tygodnie mojego życia, bo tyle przygotowywałem się do nakręcenia tego odcinka i mogłem to zrobić szybciej. Ale niestety moja ułańska fantazja sprawia, że czasami leżąc w łóżku myślę sobie, ale fajnie byłoby sterować manualnym fokusem przy użyciu joysticka. No i takie niewinne myśli czasami zamieniają się w konkretne działania. Tak jest w tym przypadku. Tutaj również zobaczycie kawałek mojego oprogramowania. Ja może pokażę Wam to wszystko już na wstępie przy użyciu kamery. Więc tak wygląda Raspberry Pico, tak wygląda joystick. Tutaj tymi przewodami to wszystko jest spięte z obiektywem Fujinon 15-45. I moi drodzy, jeżeli będziemy mieli odrobinę szczęścia, a mam nadzieję, że tak będzie, to zobaczycie, że pomysł z ostrzeniem przy użyciu zewnętrznego joysticka znalazł swoje odzwierciedlenie. O, już działa. Więc przekręcam joystick w prawą stronę, jak widzicie to się rozpędza. Przekręcam joystick w lewą stronę, w prawą stronę, w lewą stronę i w ten sposób mogę sobie sterować ostrzeniem zupełnie zewnętrznym układem, który wpięty jest w pewne linie komunikacyjne pomiędzy, to się zaraz zresztą dowiecie, szczegółów, jak to tak naprawdę działa w praktyce. Natomiast pomysł zrealizowałem, nie jest on absolutnie nikomu do niczego potrzebny. To jest, tak jak mówię, tylko i wyłącznie moja ciekawość i chęć udowodnienia, że się da. Od pomysłu do prototypu pokazałem, że nawet tak szalone pomysły można zrealizować. A teraz przejdziemy do tego w ogóle, od czego to wszystko się zaczęło. Poza ciekawością, zepsutymi obiektywami, które tutaj widzicie, musiałem jeszcze parę rzeczy namierzyć właśnie na tej płycie głównej, którą tutaj mam nadzieję, że widać. I teraz krok po kroku zaczniemy od budowy tego Fujinona. Opowiem Wam, dlaczego mogłem przejąć kontrolę nad tym obiektywem i jak tak naprawdę taki obiektyw działa w praktyce. Wielu ludzi mówi, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, a ja mam takie wrażenie, że kiedy tą ciekawość stracę, to już trochę moje życie nie będzie miało większego sensu, więc bardzo cieszę się tak naprawdę tym, że jestem ciekawy wielu rzeczy i fakt, że straciłem trochę pieniędzy, czasu, to jest jakby droga. Nie ma tutaj absolutnie żadnych powodów, żeby się tym martwić. Koniec końców bardzo wielu rzeczy udało się dowiedzieć. To jest, tutaj pozwolę się posiłkować tą drugą kamerką, zobaczycie zaraz z niej obraz. To jest troszeczkę już rozbebeszony Fujinon 15-45. On jest pozbawiony pewnych elementów, na przykład nie ma on już w sobie takich taśm komunikacyjnych. Z tymi taśmami jest bardzo duży problem i trzeba naprawdę bardzo mocno uważać na to, żeby sobie takiej taśmy nie porwać. Jak widzicie, tutaj już niestety ścieżki zostały przerwane, także ta taśma jest już kompletnie uszkodzona. Jeżeli takiego Fujinona sobie rozbierzemy, czy jakikolwiek inny obiektyw, to na pierwszy rzut oka zobaczymy płytę główną. To jest akurat płyta od 1545. Najważniejszymi elementami tutaj jest główny
mikrokontroler, który tutaj widzimy. Jest jeszcze kilka innych układów, a mnie zaciekawił bardzo ten tutaj po lewej stronie. To jest taki układ, który stosowany jest w Automotive i on służy tak naprawdę do sterowania napędami CD, a dokładniej służy do obsługi silników liniowych, które w tych napędach się znajdują. A więc jak możecie się domyślić, akurat ten obiektyw wyposażony jest w stabilizację, czyli posiada takie elementy, które pozwalają dostać nieruszony obraz, zaraz je zresztą zobaczycie. Jest bardzo ciekawy i to on odpowiada za kontrolowanie stabilizacji. Początkowo sądziłem, że być może to właśnie on steruje silnikiem krokowym. Pewnie nigdy nie widzieliście takiego silnika krokowego. Tutaj to maleństwo to właśnie silniczek krokowy, który odpowiedzialny jest, moi drodzy, za ustawianie ostrości zarówno w trybie autofokusa, jak również w trybie ostrzenia manualnego, w trybie focus by wire. Bardzo niewielki, bardzo malutki. Tak naprawdę obrót powoduje przesunięcie się tej plastikowej dźwigni, a ona przesuwa zespół soczewek odpowiedzialny za ustawianie ostrości. Tak to wygląda, takie maleństwo. Ponieważ mamy do czynienia z obiektywem Power Zoom, mamy tutaj tak naprawdę dwa silniki. Natomiast to już nie jest silnik liniowy, jest to zwykły silnik sterowany tak naprawdę polaryzacją. Tutaj przychodzi 5V, które sprawia, że możecie albo przejść w tryb teleobiektywu, albo przejść do trybu szerokiego kąta. Zaraz zresztą zobaczycie, gdzie on jest umiejscowiony. Ludzi o słabych nerwach teraz proszę o to, żeby się nie denerwowali. Ja wiem, że ten obiektyw jest troszeczkę wypatroszony. On już nie działa. Już gorzej być nie może. Jemu nie zaszkodzimy. To, co widzicie tutaj, to jest, ciężko mi nazwać to zespołem soczewek, bo to jest pojedyncza soczewka, ale to właśnie jej ruch pozwala na ustawienia ostrości zarówno w trybie manualnym, jak w trybie autofokusa. I ten silnik powoduje, że ten ruch, ten zespół soczewek może wykonać. Jeżeli sobie spojrzymy na ten obiektyw, ja tutaj go rozczłonkuję, pierwsza część to jest tak naprawdę część związana z zoomowaniem. Widzicie, że tutaj możliwe jest wysunięcie i cofnięcie pierwszego, bardzo brudnego, przepraszam za to, zespołu soczewek. Co ciekawe, tutaj bardzo fajnie to widać, mam nadzieję, że zobaczycie, tu znajduje się taka koronka. A jeżeli spojrzymy na silniczek, który steruje Power Zoomem, no to mamy tutaj napęd do tej koronki. Jedno zazębia się z drugim i powoduje, że po obrocie silnika ten tubusik wyjeżdża i powoduje albo powiększenie, albo zmniejszenie. To tyle, jeżeli chodzi o Power Zoom. Co ciekawego dalej? No tutaj, jeżeli pozbędziemy się tego zewnętrznego tubusu, co ja właśnie wykonałem, dosyć niefrasobliwie. Muszę tutaj jeszcze niestety zespół soczewek ściągnąć. Przepraszam Was za to. To nam się troszeczkę rozleciało, ale postaram się nad tym zapanować. To powinno być złożone w ten sposób i tutaj jest miejsce na to, żeby znalazł się ten silnik do obsługi Power Zooma. Ja sobie go w tym momencie wyciągnę. On już nie jest nam potrzebny. Tak jak Wam powiedziałem, sekcja odpowiedzialna za ostrzenie, możemy sobie ją ściągnąć i tutaj zobaczymy coś bardzo ciekawego. Nie ma już takich sprężynek, które stabilizują tą soczewkę. Ona jest napięta na takich 3 sprężynkach, zupełnie mechanicznie. Natomiast pod nią znajdują się 2 cewki. Jeżeli zobaczycie sobie od spodu, mamy magnesy stałe. To, co dzieje się w momencie, kiedy działa stabilizacja, kiedy to wszystko tak fajnie się trzęsie, a raczej próbuje nam wystabilizować obraz, to za pomocą właśnie tego ciekawego układu zmieniane jest napięcie i polaryzacja, które dochodzą tutaj do cewek, dzięki czemu możliwy do wykonania jest ruch kompensujący drgania. Dzięki temu ten zespół soczewek może się w bardzo niewielkim zakresie poruszać i sprawiać, że Wasz obraz jest stabilny. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o budowę, taką bardzo uogólnioną tego
co możecie znaleźć sobie w obiektywie. Muszę się Wam przyznać, że ja na początku popełniłem błąd. Obstawiałem, że to ten układ jest odpowiedzialny za działanie silnika. Okazało się to błędem. No niestety, za ten błąd trochę zapłaciłem, bo w ten sposób uszkodziłem niestety przy wlutowywaniu pierwszą taką płytę główną. Natomiast później było już troszeczkę prościej. Mój błąd wynika z tego, że w większości rozwiązań, które kiedykolwiek ja projektowałem, używałem był mikrokontroler, który generował przebieg prostokątny. Ten przebieg prostokątny wpadał do takiego kontrolera, jak możecie zobaczyć tutaj. To jest kontroler, który bardzo często można odnaleźć w drukarkach 3D. I ten sygnał prostokątny powodował sterowanie cewkami. Tutaj mamy już 4 linie, które idą tak naprawdę bezpośrednio do silniczka krokowego i w ten sposób możemy sterować pracą takiego silnika. Podejrzewałem, a przynajmniej miałem nadzieję wstępnie, że ta płyta główna i to rozwiązanie Fuji działa bardzo podobnie. Okazało się, że nie. Tak naprawdę ten procesor integruje w sobie rolę takiego kontrolera, a jedyne co on dostaje z zewnątrz, to sygnał z naszego pierścienia ustawiania ostrości i w odpowiedzi na ten sygnał generuje już odpowiedni przebieg po to, żeby ustawić nasz silnik krokowy w odpowiedniej pozycji. Brzmi to teraz bardzo skomplikowanie i chciałem, żeby to nawet tak troszeczkę zabrzmiało. Myślę, że część z Was już w tym momencie się wyłączyła i pomyślała: Boże, o czym ten człowiek mówi. No i teraz pora na dobrą wiadomość. Chciałbym Wam pokazać, jak bardzo to rozwiązanie jest prymitywne. I sam nie spodziewałem się, że przeniesienie pracy tego pierścienia na odpowiadający ruch tego silniczka działa na takiej zasadzie i jest tak proste. Teraz odkryję Wam pierwszą tajemnicę, która powinna Was troszeczkę zaciekawić. W poprzednim materiale zadałem Wam zagadkę. Chciałem, żebyście się zastanowili, jak działa taki pierścień ostrości, jak widzicie tutaj. On działa bezwładnie, nim można kręcić, on się nie chce psuć. I co Waszym zdaniem odpowiada za to, że wykrywany jest ruch tego pierścienia? Ja sam w tym momencie byłem bardzo zaskoczony. Spodziewałem się elektromagnesu, jakiegoś mechanizmu, który znajdziemy podobnego do tego, jaki znajdziemy w ABS-ie w samochodzie. Ale okazało się, że jest troszeczkę prościej. Słuchajcie, jeżeli zerkniecie sobie do wnętrza takiego pierścienia ustawiania ostrości Focus by Wire, to zauważycie, że wewnątrz mamy bardzo wiele taką zebrę. Mamy prostokąty białe i czarne. To bardzo mnie zdziwiło. Powiem szczerze, że na początku jeździłem tutaj, starałem się zrozumieć, co tak naprawdę tutaj się znajduje. No i tak, to jest papier, to jest druk. One mają różną szerokość. To jest bardzo kluczowe w tej historii i to jest bardzo kluczowe w tej całej układance. I ta szerokość bardzo związana jest jeszcze z jednym faktem. Ten pierścień porusza się tutaj, tak? I jeżeli się tutaj przyglądniecie, to zauważycie, że tutaj są takie 2 oczka. Z tych oczek wychodzą taśmy i prowadzą jakąś informację do mikrokontrolera, który pewnie steruje tym silnikiem krokowym. Te oczka, moi drodzy, to taka para sensorów. W każdym oczku znajdują się 2 elementy. Jeden to dioda podczerwieni, a drugi element to jest fototranzystor. One nieprzypadkowo są tutaj 2. No i jak to działa? Generalnie w momencie, kiedy podczerwień jest odbijana, czyli mamy biały kwadracik, no to pojawia się sygnał wysoki. Ale w momencie, kiedy przekręcimy trochę pierścień i zaciemnimy ten obszar, no to generalnie ta czerń zaczyna pochłaniać podczerwień i sygnał staje się niski. Czyli to jest trochę to, o czym już Wam mówiłem. Generuje nam się przebieg prostokątny. Tak banalnym rozwiązaniem generuje nam się przebieg prostokątny.
No i teraz drugie pytanie, no bo wykrycie w takim razie ruchu jest absolutnie banalne. No to jest trywialne. Czarno-białe, 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 bęc. Czyli jeżeli zmienia się sygnał, pojawia się sygnał wysoki, niski, wysoki, niski, wysoki, niski, to znaczy, że ktoś kręci tym pierścieniem. Ale zastanówmy się zatem nad jednym, bo ja nad tym zastanawiałem się dosyć długo. Jak wykrywany jest kierunek obrotu? Tutaj nie ma już żadnego innego sensora. Nie ma nic więcej. Moi drodzy, to jest magia szerokości tych pasków. Tutaj zrobiłem Wam taką, nazwijmy to animacją, ale nie mogłem zmusić sztucznej inteligencji, żeby to pokazała w należyty sposób. Rozłożenie tych czarno-białych pasków jest kluczowe, bo w momencie one są szersze i węższe, tak? Wyobraźmy sobie sytuację, że obydwa sensory pokryte są w taki właśnie sposób przez białe paski. Zauważcie, że w momencie, kiedy przeciągam sobie w lewo ten pierścień, to lewy sensor cały czas jest w zasięgu białego paska, bo on jest szerszy. Ale prawy sensor był już na krawędzi, na granicy białego i czarnego. I kiedy jeszcze lewy jest biały, to prawy staje się już czarny. Tam już ten sygnał się zmienia i dzięki temu, że te sensory są dwa, można wykryć, który z nich szybciej się zmienia. Oczywiście to jest trochę bardziej skomplikowane, ale nie musimy tego rozumieć w całości. Tak czy inaczej, moi drodzy, to pozwala, ta różnica, to przesunięcie w fazie pomiędzy odpowiedzią lewego bądź prawego oczka sprawia, że możemy wykryć również kierunek. I powiem Wam szczerze, że to jest niesamowicie sprytne, a jednocześnie naprawdę bardzo proste rozwiązanie, bazujące jedynie na szerokości, rozmieszczeniu tych sensorów oraz bardzo precyzyjnie dobranej szerokości paseczków, którymi wypełniony jest Wasz pierścień ustawienia ostrości Focus by Wire. Opowiadam Wam, że tam wszędzie mogą się pojawiać jakieś stany niskie, wysokie w odpowiedzi na tą zebrę. Ale przecież Wy mi wcale nie musicie wierzyć. I najpiękniejsze w tej historii jest to, że ja Wam to wszystko mogę pokazać. Mam tutaj aktualnie do tych linii, których używałem po to, żeby sterować ostrością przy pomocy joysticka, podpięty analizator logiczny. Taki analizator pokazuje nam stany na liniach. Te linie to są linie prowadzące od tych dwóch oczek, które wykrywają zebrę, do samego mikrokontrolera. Ja chwilę ich szukałem z taką specjalną igłą, próbkowałem sobie bardzo różne sygnały, kiedy ten obiektyw był, nawet nie chcę tego nazywać, no był podpięty do korpusu, ale był, jak widzicie na zdjęciu, rozkręcony po to, żebym ja mógł sobie tam igłami odpowiednimi wlecieć i sprawdzić, co się dzieje na liniach. W końcu znalazłem. No, chciałem powiedzieć, że znalazłem od razu, ale niestety to nie było od razu. Tak czy inaczej, dostęp właśnie do tych linii po pierwsze umożliwił mi stworzenie tego joysticka, a teraz umożliwi mi coś świetnego. Ten ekran, który widzicie, to jest właśnie zapis pochodzący z tych linii. Mamy aktualnie stan wysoki i wysoki, a to znaczy, że prawdopodobnie obydwa sensory zaparkowane są w tym momencie na kolorze białym. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy ruszam tutaj pierścieniem. Popatrzcie się. Popatrzcie, jak to jest fantastyczne, jak fantastycznie widać, co tutaj się dzieje. I tutaj widać jeszcze jedną rzecz. Powiedziałem Wam, żebyśmy mogli wykryć kierunek, musi być jakieś przesunięcie w fazie. Jeżeli ja teraz wezmę sobie tutaj i dodam punkty pomiarowe, dodam sobie 2 punkty pomiarowe, tak naprawdę tutaj nastąpiła pierwsza zmiana w fazie, tutaj nastąpiła na drugiej linii druga zmiana w fazie, czyli widać, że dzięki temu, że one są rozlokowane w takich miejscach, mikrokontroler, bardzo proste urządzenie, może wykryć kierunek. I powiem Wam jeszcze jedną fajną rzecz. Mówiłem Wam w ostatnim odcinku o trybie liniowym, nieliniowym. I chciałbym to uzupełnić, ale to pięknie widać. Naprawdę powiem Wam szczerze, że jestem zauroczony tym. No aktualnie mamy stan niski na prawo, wysoki na lewo, czyli jedno jest na białym, drugie jest na czarnym. Wystarczy, że tym ruszę. Popatrzcie, jaki piękny przebieg prostokątny. Popatrzcie, jak to super wygląda. To jest właśnie to,
miejsce, w którym sygnał optyczny zamieniany jest na elektryczny, a ten elektryczny zrozumiały jest właśnie przez mikrokontroler. I powiem Wam jedną ciekawą rzecz. Jeżeli sobie zaparkujemy na szczycie, ja jeszcze raz uruchomię ten pomiar i wykonamy obrót o 90 stopni, to możemy sobie policzyć, ile jest tych jedynek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy 16 stanów wysokich. I wiecie co? Przy kącie 90 stopni tych białych pól też jest 16. I za każdym razem, bez względu na to, jak szybko będziemy wykonywać ten ruch, popatrzcie, bardzo szybko, no troszeczkę się zagalopowałem, bo tamten ostatni był nadmiarowy, mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy 16 prostokątów. I to, co robi tryb liniowy, bez względu na to, jak szybko obracamy tym pierścieniem, to on tylko zlicza te stany wysokie. I na tej podstawie wykonuje określoną liczbę kroków tym silniczkiem. A jeśli zmienimy to na 180 stopni, bo jest taka możliwość, czy 360, to będzie zliczał co 2, co 3, bądź co 4, w zależności od tego, czy wybierzemy jeden, drugi, bądź trzeci, bądź czwarty wariant. To wszystko tutaj naprawdę bardzo pięknie widać i myślę, że takich rzeczy nie zobaczycie nigdzie. To jest, jeszcze raz powtarzam, miejsce, w którym ta optyczna część zamieniana jest na sygnały elektryczne, a dalej nasz już mikrokontroler wykonuje określoną liczbę ruchów w zależności od tego, czy mamy tryb liniowy, czy liniowy. Jeżeli mamy tryb liniowy, jak Wam powiedziałem, wtedy on zlicza tylko stany wysokie i to zawsze jest dokładnie taka sama liczba stanów wysokich, co Wam pokazałem. A jeżeli mamy tryb nieliniowy, to sytuacja może wyglądać tak. I on wtedy analizuje sobie, jakie są różnice w czasach pomiędzy poszczególnymi stanami. On je zliczy, ale on sprawdzi też, jakie jest zagęszczenie tych stanów i w ten sposób może tak naprawdę dokonać akceleracji, tego przyspieszenia w trybie nieliniowym i przejścia przez całą skalę, bo jak widzicie, te odległości, ja na początku zacząłem wolniutko, na końcu skończyłem bardzo szybko, te odległości nie są równe i tutaj to doskonale widać, że nastąpiło przyspieszenie w obrocie. Dokładnie tak samo działa mikrokontroler. Proste, prawda? Ten odcinek miał się skończyć mniej więcej w tamtym miejscu, bo ta część wydawała mi się najciekawsza i z ręką na sercu w tamten czwartek obudziłem się o 2 w nocy. Obudziłem się o 2 w nocy i pomyślałem sobie, że ja nigdy w życiu nie widziałem, jak działa zespół soczewek w trakcie ostrzenia. To mnie nawiedziło w nocy i pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, bo miałem już porozkładane te obiektywy, miałem jeden silniczek, który pokazywałem Wam na początku, ten krokowy, pomyślałem sobie, że ja na prędce zbuduję sterownik do tego silnika, żeby sobie obsłużyć go już w tym zespole soczewek, takiej makiecie, jaką ja tu zbudowałem. Ja Wam już to pokażę tutaj. Powstała taka makieta, którą sobie w ogóle zostawiam i tylko ładnie sobie ją jeszcze opakuję. Tutaj znajduje się ten pierwszy zespół soczewek odpowiedzialny za zoomowanie. Mamy zespół soczewek z soczewką, która tak naprawdę ostrzy. No i już ten taki bagnetowe mocowanie z jedną soczewką, która pozwala nam ogniskować bezpośrednio na matrycy. I tutaj wykorzystałem kontroler silnika liniowego, który znam. To jest taki kontroler TMC 2208, którego używałem we wcześniejszych projektach. No i oczywiście mój joystick, który również znacie. Ja jeszcze zrobię kilka ujęć makro, żebyście mogli sobie na to popatrzeć. I to, co jest super w tej historii, to że dzięki temu możemy wejść do wnętrza naszego obiektywu i naprawdę zobaczyć, co tam się dzieje, kiedy naciskamy spust migawki do połowy, albo kiedy kręcimy tym naszym pierścieniem, żeby nie trzymać Was dłużej w niepewności, to działa. Zobaczcie, w tym momencie soczewka
zbliża się w kierunku pierwszej soczewki, tej frontowej, i w tym momencie ostrzymy w kierunku nieskończoności. Teraz, kiedy idzie w kierunku bagnetu, mamy ostrość na tą 1/10 metra. Zobaczcie, jak to super widać. Zobaczcie, jak to fajnie pracuje. Naprawdę miło móc zajrzeć do wnętrza obiektywu po to, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa. No i to oczywiście jest sterowane tym moim joystickiem. Mogę sobie te ruchy wykonywać w obydwu kierunkach. Dotarliśmy do końca tej opowieści. Opowieści, która zaczęła się od bardzo prozaicznego tematu, jakim jest pierścień ustawienia manualnego ostrości, focus by wire. Na początku powiedziałem, że kłamstwem jest focus by wire, bo powinno się to nazywać focus by wires, dlatego że przewody są dwa, no bo jak Wam pokazałem, te oczka są dwa, a one tak naprawdę powodują, że wykonywany jest ruch silnika krokowego i dzięki nim możemy wykryć kierunek, szybkość poruszania się tego pierścienia ustawienia ostrości. Tyle. Dziękuję, że tym, którzy dotarli ze mną do końca, bardzo dziękuję. To były naprawdę długie 3 tygodnie. To był jeden chyba z najbardziej wymagających odcinków, jakie kręciłem, a jednocześnie taki, który mnie naprawdę niesamowicie cieszy. On napawa mnie nawet trochę dumą. Te wszystkie pomysły, które przyszły do mnie w trakcie kręcenia, wliczając ten z tą soczewką, czy ten pierwszy z możliwością ustawienia ostrości zewnętrznym joystickiem, to była wspaniała przygoda. Ja się bardzo wiele nauczyłem. Mam nadzieję, że również dzięki mnie Wy zrozumieliście trochę lepiej, jak to wszystko w środku jest poskładane, jak to wszystko w środku działa. Nigdy Was o nic nie proszę. Tym razem Was poproszę, bo włożyłem bardzo dużo pracy, żeby ten materiał mógł powstać. Wy o tym nie wiecie, ale jeszcze przed chwilą odlutował się jeden z kabli i jest godzina 22. Ja przed chwilą byłem w domu, żeby go dolutować. Żona pytała, czy już skończyłem. Ja mówię, że no niestety jeszcze muszę wracać, więc takie historie również się zdarzają. Jeżeli możecie polecić, jeżeli uważacie, że ten odcinek był ciekawy, jeśli macie z jakiegoś znajomego i możecie mu podesłać link do tego odcinka, żeby on sobie również obejrzał, być może dzięki temu czegoś fajnego się dowie, będę Wam po prostu bardzo wdzięczny. Ten odcinek nie jest związany z Fujifilm, opowiada tak naprawdę bardzo generycznie o tym, jak zbudowane są obiektywy. Jedynie, no, oczywiście wyjątkiem będą te wyposażone w silniki liniowe. Ja już przygotowuję się do kolejnych materiałów, pod warunkiem, że ten odcinek Wam się spodoba. Bardzo proszę, dajcie mi znać, czy to jest coś, co Was zaciekawiło, czy to jest coś, co Was zanudziło. To dla mnie będzie istotna informacja zwrotna, nim naprawdę rozpocznę gruby temat. Gruby temat jest tutaj. Fujifilm X-H1 z zatrzaśniętą migawką. Nie uruchamia się, diagnoza serwisu jest taka, że ten aparat jest martwy. Ja wiem, że nie jest, bo jego udaje mi się uruchomić w trybie serwisowym i mam już taką wstępną hipotezę, co tutaj może być nie tak. Chciałbym razem z Wami rozebrać ten aparat, chciałbym go naprawić, a później chciałbym z niego zrobić taką makietę, po to, żebyśmy mogli zrozumieć, jak działa stabilizacja matrycy. Więc jeśli podobał Wam się ten odcinek, no to ja będę wiedzieć, że jest sens brnąć w to, bo to będzie naprawdę gruby temat. Dalej pewnie pojawią się poradniki. Słuchajcie, chciałbym do końca roku na razie troszeczkę zwolnić, bo tempo, które sobie narzuciłem, jest bardzo ostre, więc teraz chill. No i co? Widzimy się w kolejnych poradnikach. Chciałbym, żeby do lutego jeszcze ich kilka powstało, a co z nimi zrobię, to opowiem Wam, jak się pojawią. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się.